Czujesz czasami, że przegrywasz rozmowę, mimo że miałeś świetne argumenty? To frustrujące, co nie? Dziś przedstawię Ci 10 psychologicznych trików, które zmienią Twoje podejście do każdej rozmowy. Wiesz, że subtelne naśladowanie czyjejś mowy ciała może zbudować natychmiastowe zaufanie? Albo że odpowiednie użycie ciszy podczas rozmowy sprawi, że usłyszysz więcej niż chcesz? Te techniki nie są banalne ani oczywiste. To głęboka wiedza psychologiczna, która naprawdę działa. Chcesz wiedzieć więcej? Zostań, bo uważam, że sporo na tym zyskasz. Oglądaj uważnie i ze zrozumieniem. Odłóż niepotrzebne rozpraszacze. Zasada lustra. Znasz to uczucie, kiedy rozmówca kompletnie cię ignoruje? Że twoje słowa trafiają w próżnię, jakbyś mówił do ściany? Teraz wyobraź sobie sytuację, w której nagle zaczynasz dostrzegać subtelne, ale znaczące zmiany. Rozmówca słucha cię i zaczyna się do ciebie bardziej zbliżać. To właśnie efekt zasady lustra. Naśladowanie mowy ciała rozmówcy to potężne narzędzie. Chodzi o subtelne odbicie. Jeśli twój rozmówca pochyla się do przodu, ty zrób to samo. Jeśli krzyżuje ręce, nie rób tego od razu, ale może po chwili, tylko ostrożnie. Zasada lustra działa, ponieważ ludzie mają tendencję do lubienia tych, którzy są do nich podobni. To działa na poziomie podświadomości. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wpływa to na nasze postrzeganie innych. I tutaj dochodzimy do kluczowego punktu. Nie chodzi tylko o to, by zostać lubianym. Chodzi o zbudowanie więzi, która pozwoli ci przebić się przez tarczę obojętności. Kiedy naśladujesz mowę ciała rozmówcy, wysyłasz sygnał: jestem po twojej stronie, rozumiem cię. To nie jest manipulacja, to umiejętność budowania relacji. Więc następnym razem, gdy będziesz miał wrażenie, że rozmowa idzie w złym kierunku, spróbuj zastosować tę technikę. Możesz się zdziwić, jak szybko sytuacja zacznie się zmieniać. Utrzymuj kontakt wzrokowy. To, co teraz powiem, może wydawać się oczywiste, ale w praktyce bywa zaniedbywane. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Nie chodzi o uporczywe wpatrywanie się, które wywoła tylko niepokój. Chodzi o subtelne, pewne siebie spojrzenie, które mówi więcej niż 1000 słów. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak potężne jest narzędzie, jakim jest kontakt wzrokowy. Spójrz w oczy rozmówcy, a zobaczysz, jak świat wokół was się zmienia. Kontakt wzrokowy buduje mosty, które są trudne do zburzenia. Daje poczucie, że jesteś w pełni zaangażowany w to, co dzieje się między wami. Niektórzy boją się spojrzeń, uciekają wzrokiem, myśląc, że w ten sposób unikną konfrontacji. Nic bardziej mylnego. Unikanie kontaktu wzrokowego jest jak sygnał alarmowy. Nie jestem pewny siebie, coś ukrywam. Chcesz tego uniknąć? Skup się na oczach rozmówcy. Ale uwaga, to nie jest tak proste, jak się wydaje. Kontakt wzrokowy nie powinien być ani zbyt intensywny, ani zbyt ulotny. Musi być naturalny. Spróbuj to wyćwiczyć, zaczynając od krótkich spojrzeń, a potem stopniowo je wydłużaj. Znajdź złoty środek, który nie sprawi, że rozmówca poczuje się nieswojo, ale jednocześnie zbuduje nieprzerwaną nić porozumienia. Kiedy patrzysz komuś w oczy, pokazujesz, że jesteś zainteresowany. Wysyłasz wiadomość: słucham cię, jesteś dla mnie ważny. To niewielki gest, który ma ogromną moc. Chcesz wygrać każdą rozmowę? Zacznij od spojrzenia. Używaj imienia rozmówcy. Jednym z ważniejszych elementów budowania osobistego połączenia jest używanie imienia rozmówcy. Niby proste, a jednak często zaniedbywane. Ludzie uwielbiają słyszeć swoje imię. To prawda, stara jak świat. Słysząc swoje imię, czują się ważni, zauważeni, a co najważniejsze, docenieni. Kiedy wplatamy imię rozmówcy w nasze wypowiedzi, tworzymy niewidzialne więzi, które zbliżają nas do siebie. To nie jest magia, to psychologia. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś i zamiast ogólników słyszysz: Kasiu, naprawdę cenię twoje zdanie na ten temat. Jak się czujesz?
prawdopodobnie bardziej zaangażowany, prawda? Używanie imienia rozmówcy buduje silną więź, które zwykłe słowa nie są w stanie zbudować. Ale uwaga, jak z każdym narzędziem musisz je stosować z umiarem. Nadmierne powtarzanie imienia może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. Zamiast zbliżać, zacznie irytować. Wplatane w kontekst rozmowy, używane z wyczuciem, staje się niedocenionym narzędziem w Twoim arsenale komunikacyjnym. Nie mówisz już do anonimowej masy, ale do konkretnej osoby, która czuje się wyjątkowa. Rozmówca poczuje, że naprawdę go słuchasz, że jego słowa mają dla ciebie znaczenie. Wykorzystaj mądrze to narzędzie, a zobaczysz, jak zmieniają się twoje interakcje. Zadawaj otwarte pytania. Ile razy zdarzyło ci się udzielić odpowiedzi tak lub nie, po której zapada niezręczna cisza? To pułapka, której musisz unikać. Otwarte pytania są kluczem do głębokich i znaczących rozmów. Pozwalają na rozwinięcie myśli, odkrycie nowych perspektyw i nawiązanie autentycznego kontaktu. Pytania zamknięte, ograniczające odpowiedź do jednej lub dwóch opcji, gaszą wszelką inicjatywę rozmówcy. Pomyśl o różnicy między pytaniem „lubisz swoją pracę?” a „co najbardziej lubisz w swojej pracy?” Pierwsze pytanie zatrzymuje się na prostej odpowiedzi. Drugie otwiera drzwi do opowieści, wspomnień, refleksji. Nie zadając otwartych pytań, ryzykujesz, że rozmowa stanie się płytka, nudna, pozbawiona życia. A przecież nie chcesz tego, prawda? Chcesz zaintrygować, zachęcić do myślenia, do dzielenia się czymś więcej niż tylko powierzchownymi odpowiedziami. Musisz dać rozmówcy przestrzeń do podzielenia się swoimi doświadczeniami, problemami, sukcesami. Zmuś go do zatrzymania się na chwilę i zastanowienia nad odpowiedzią. Stosowanie otwartych pytań pokazuje również, że naprawdę zależy ci na rozmowie, że nie jesteś tu tylko po to, żeby przetrwać kolejną wymianę zdań. To sygnał. Jestem zainteresowany, chcę wiedzieć więcej. Nie ma nic bardziej frustrującego niż rozmowa z kimś, kto zadaje pytania z automatu, bez głębszego zainteresowania odpowiedziami. Takie podejście zniechęca i buduje dystans. Spróbuj tego następnym razem. Zamiast pytać, czy masz plany na weekend, zapytaj, jakie masz plany na weekend, albo co najbardziej lubisz robić w weekendy. Zobaczysz, jak szybko rozmowa nabierze tempa, jak łatwo zaczniesz odkrywać nowe wątki i aspekty życia swojego rozmówcy, o których wcześniej nie miałeś pojęcia. Stosuj technikę poduszki. Technika poduszki polega na łagodzeniu twardych lub negatywnych stwierdzeń poprzez otaczanie ich bardziej przyjaznymi i akceptowalnymi treściami. Wyobraź sobie, że twój argument jest twardym, nieprzyjemnym kamieniem, a ty otulasz go miękką, komfortową poduszką. Dzięki temu rozmówca jest bardziej skłonny zaakceptować to, co mówisz, bez odczuwania oporu czy defensywy. Przykład? Zamiast stwierdzenia „nie masz racji”, które brzmi konfrontacyjnie i może wywołać natychmiastowy sprzeciw, spróbuj powiedzieć „rozumiem, dlaczego tak myślisz. Doceniam twoją perspektywę. Moim zdaniem jednak moglibyśmy podejść do tego z innej strony”. Widzisz różnicę? W pierwszym przypadku jest to bezpośrednia konfrontacja. W drugim delikatne wprowadzenie odmiennego poglądu, które nie rani rozmówcy, ale raczej zaprasza go do dalszej dyskusji. Nie możesz używać poduszki jako manipulacyjnego triku. Musisz naprawdę docenić punkt widzenia drugiej osoby i pokazać to w swoim tonie głosu i mowie ciała. Fałszywość zostanie szybko wychwycona i zamiast budować mosty, zaczniesz je palić. Spróbuj tego w praktyce. Podczas następnej rozmowy, która zaczyna przybierać konfrontacyjny ton, zamiast wchodzić w konflikt, otul swój argument w poduszkę zrozumienia i empatii. Powiedz, to, co mówisz, jak najbardziej ma sens. Mam jednak inną perspektywę, którą chciałbym się podzielić. Ta technika nie tylko łagodzi napięcia, ale także buduje głębsze, bardziej zrozumiałe relacje.
daje rozmówcy poczucie, że jest słuchany i szanowany, co z kolei otwiera drzwi do bardziej konstruktywnego dialogu. Pamiętaj, że komunikacja to nie tylko wymiana słów, ale także budowanie relacji i zaufania. Używaj sformułowań sugestywnych. Dlaczego niektóre rozmowy po prostu prowadzą donikąd? Jakbyś mówił do ściany, a każde twoje słowo odbijało się echem? Być może problem leży w sposobie formułowania pytań i stwierdzeń. Zamiast pozostawiać sprawy przypadkowi, warto wykorzystać potęgę sugestywnych sformułowań. Sformułowania sugestywne to subtelne narzędzia, które kierują myślenie rozmówcy w określonym kierunku. To umiejętność delikatnego sterowania rozmową, aby osiągnąć konkretne cele. Wyobraź sobie, że prowadzisz dyskusję na temat projektu i zamiast pytać, czy możemy to zrobić, mówisz, jakie kroki powinniśmy podjąć, aby to zrealizować. Pierwsze pytanie pozostawia miejsce na wątpliwości, podczas gdy drugie zakłada, że realizacja jest już pewna. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak potężny wpływ na nasze decyzje mają takie subtelne sugestie. Kiedy formułujesz zdania w sposób sugerujący pewne rozwiązania, rozmówcy zaczynają podążać za twoim tokiem myślenia. To jak prowadzenie ich przez labirynt, gdzie ty trzymasz mapę. Nie używając sugestywnych sformułowań, ryzykujesz, że rozmowa stanie się chaotyczna i nieproduktywna. Zapytaj, który z tych pomysłów wydaje ci się najbardziej obiecujący? Zamiast pytać, czy któryś z tych pomysłów ci się podoba, zauważ, że pierwsze pytanie wymaga refleksji i wyboru, podczas gdy drugie pozostawia otwartą przestrzeń na negatywną odpowiedź. Spróbuj wprowadzać sugestywne sformułowania do swoich codziennych rozmów i obserwuj, jak zmieniają się ich dynamika i wynik. Pamiętaj, że nie chodzi o manipulację, ale o prowadzenie rozmowy w sposób, który jest konstruktywny i prowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów. Wyobraź sobie, że negocjujesz warunki umowy. Zamiast pytać, czy zgadzasz się na te warunki? Spróbuj, jak możemy dostosować te warunki, aby były korzystne dla obu stron. Zauważasz różnicę? Pierwsze pytanie może zakończyć rozmowę, zanim się ona na dobre zacznie, natomiast drugie otwiera drzwi do negocjacji i współpracy. Komplementuj autentycznie. Otrzymałeś kiedyś komplement, który brzmiał tak sztucznie, że miałeś ochotę tylko uprzejmie się uśmiechnąć i szybko zmienić temat? To uczucie dyskomfortu, może nawet irytacji, jest dość powszechne, nic dziwnego. Komplementy, które są nieszczere, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Kiedy mówimy o komplementowaniu, nie chodzi o pochlebstwach rzucanych na prawo i lewo, ale o prawdziwe docenienie drugiej osoby. Ludzie potrafią wyczuć fałsz na kilometr, a nic nie niszczy relacji szybciej niż poczucie, że ktoś próbuje nami manipulować. Dlatego tak ważne jest, aby każdy komplement był szczery, przemyślany i zasłużony. Wyobraź sobie sytuację w pracy. Zamiast mówić dobra robota, co jest tak ogólne, że niemal nic nie znaczy, spróbuj powiedzieć: twoja prezentacja była naprawdę imponująca, sam wszystko przygotowałeś. Zauważasz różnicę. Pierwszy komplement jest pusty, drugi pełen konkretów, które świadczą o tym, że naprawdę zwróciłeś uwagę na wysiłek i umiejętności drugiej osoby. Nie musisz szukać wielkich rzeczy, aby kogoś docenić. Często to drobne gesty i małe osiągnięcia zasługują na największe uznanie. Na przykład, zamiast mówić fajnie wyglądasz, spróbuj świetne wyczucie stylu. Ta kolorystyka naprawdę do ciebie pasuje. Komplement, który jest szczegółowy i osobisty, zawsze będzie miał większą wartość. Pamiętaj także, aby nie używać komplementów jako narzędzia do osiągania swoich celów. Ludzie szybko wyczują, jeśli twoje słowa są tylko środkiem do manipulacji. Autentyczne komplementy budują trwałe, oparte na zaufaniu relacje. Komplementuj z serca. Szukaj w ludziach rzeczy, które naprawdę podziwiasz i o których warto mówić głośno.
W ten sposób nie tylko wzmocnisz wasze relacje, ale także sprawisz, że inni będą czuli się wyjątkowi i docenieni. Używaj ciszy jako narzędzia. W desperacji, by wypełnić każdą sekundę rozmowy, zapominasz o jednym z najpotężniejszych narzędzi komunikacji, którym jest cisza. Nieprzerwana mowa to pułapka, która może zabić najciekawszą konwersację, podczas gdy umiejętne wykorzystanie pauz potrafi zdziałać cuda. Cisza pozwala na przemyślenie, refleksję i prawdziwe wsłuchanie się w drugą osobę. Nie bój się milczeć. Często w tych chwilach, kiedy wydaje się, że jest niezręcznie, dzieją się rzeczy najważniejsze. Właśnie wtedy rozmówca czuje, że ma przestrzeń, by naprawdę wyrazić swoje myśli. Czy zauważyłeś, jak potężne mogą być sekundy milczenia tuż po zadaniu trudnego pytania? Cisza zmusza do głębszej refleksji, prowokuje do bardziej szczerych i przemyślanych odpowiedzi. Gdy nie przerywasz od razu, dajesz rozmówcy szansę na zagłębienie się w siebie, na przemyślenie swoich słów. I właśnie wtedy, w tej przestrzeni, mogą pojawić się najcenniejsze odpowiedzi. Przykładowo, podczas negocjacji, cisza po propozycji może wywołać presję na drugiej stronie, zmuszając ją do ponownego rozważenia oferty. To niewidzialne narzędzie, które działa bez wypowiedzenia ani jednego słowa. Tak, cisza może być bardziej wymowna niż najdłuższy monolog. Często boimy się ciszy, myśląc, że to oznaka braku pewności siebie lub braku zainteresowania. Nic bardziej mylnego. Umiejętne posługiwanie się ciszą to wyraz najwyższego poziomu komunikacyjnej biegłości. To znak, że kontrolujesz rozmowę, że potrafisz wsłuchać się w drugiego człowieka i że szanujesz jego przestrzeń do wyrażania myśli. Cisza jest przestrzenią pełną potencjału. Zamiast bać się milczenia, zacznij je doceniać i wykorzystywać. Zamiast przerywać rozmówcy, daj mu chwilę na przemyślenie. Zamiast natychmiastowej odpowiedzi, pozwól sobie na sekundę zastanowienia. Zobaczysz, jak wiele zmieni się w jakości twoich rozmów. Znajdź wspólne tematy. Czy zdarzyło ci się, że rozmowa z kimś nowym utknęła w miejscu? Ta niezręczna cisza, kiedy każde kolejne słowo zdaje się nie mieć żadnego znaczenia. Brak wspólnych tematów to częsty problem, który może skutecznie zepsuć każdą interakcję. A przecież nie chodzi o to, by każdy nasz dialog był pełen niezręczności i napięcia. Ludzie uwielbiają rozmawiać o swoich pasjach, o tym, co ich fascynuje. Nie ograniczaj się do tematów, które są bezpieczne i neutralne. Ryzykuj, pytaj o rzeczy, które mogą wywołać emocje, ale pamiętaj, zawsze z wyczuciem i szacunkiem. Zamiast pytać, lubisz swoją pracę? Zapytaj, spełniasz się w swojej pracy, czy to tylko przejściowy etap? To pytanie zmusza do refleksji i otwiera drzwi do bardziej intymnych i wartościowych rozmów. Znajdowanie wspólnych tematów nie polega na przypadkowym zadawaniu pytań. To umiejętność wsłuchiwania się w to, co mówi druga osoba i podążania za tym. Jeśli ktoś wspomina o swojej pasji do podróży, zamiast zmieniać temat, zanurz się w to. Pytaj o szczegóły, dziel się swoimi doświadczeniami, znajdź wspólne punkty odniesienia. Bądź empatyczny. Empatia to zdolność do wcielenia się w buty rozmówcy. To umiejętność słuchania nie tylko uszami, ale i sercem. Kiedy ktoś dzieli się z tobą swoimi uczuciami, problemami, radościami, słuchaj uważnie, bez oceniania. Pokazuj, że rozumiesz i że ci zależy. Nawet jeśli nie zgadzasz się z jego opinią, okaż szacunek dla jego perspektywy. Przykład: jeśli ktoś opowiada o trudnym dniu, zamiast rzucać suchym, to musi być trudne, powiedz,
Naprawdę współczuję ci. Nie wiem, co bym zrobił na twoim miejscu. Co najbardziej cię tak zmartwiło. To pokazuje, że nie tylko słuchasz, ale i chcesz zrozumieć głębiej. Często ludzie boją się autentyczności, myśląc, że okaże ona ich słabości. Ale prawda jest taka, że tylko poprzez bycie prawdziwym możemy zbudować zaufanie i prawdziwe relacje. Nie bój się pokazać swoich wad, swoich lęków, swoich prawdziwych uczuć. To właśnie te momenty autentyczności sprawiają, że inni ludzie zaczynają czuć się komfortowo w twoim towarzystwie, bo widzą w tobie człowieka, a nie maszynę do wypowiadania słów. Empatia i autentyczność idą w parze. Bez jednej, druga traci na wartości. Empatia bez autentyczności jest pusta, a autentyczność bez empatii szorstka. Kiedy łączysz te dwie cechy, tworzysz rozmowy, które są pełne życia, głębi i znaczenia. Nie chodzi o to, by zawsze zgadzać się z rozmówcą, ale by zawsze go szanować i starać się zrozumieć. Pamiętaj, że wygrana w rozmowie to nie dominacja, a budowanie mostów. Wykorzystaj zasady, które omówiliśmy. Naśladuj mowę ciała, utrzymuj kontakt wzrokowy, używaj imienia rozmówcy, zadawaj otwarte pytania, stosuj technikę poduszki, używaj sformułowań sugestywnych, komplementuj autentycznie, doceniaj ciszę, znajduj wspólne tematy i bądź autentyczny oraz empatyczny. To nie jest droga łatwa ani szybka, ale tylko ona prowadzi do prawdziwego zrozumienia i głębokich relacji. Obserwuj, jak zmieniają się twoje rozmowy, jak ludzie zaczynają reagować inaczej, z większym zrozumieniem i zaangażowaniem. To właśnie w tych chwilach odkryjesz prawdziwą moc komunikacji. I pamiętaj, każda rozmowa to nowa szansa, by coś zmienić, coś zbudować, kogoś zrozumieć.